Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Krok za krokiem studio. Dzień dobry. Gdzie dzisiaj? Dzisiaj wielki zamek, nie największy w Europie, ale równie okazały. 700 lat historii, a tutaj czeka na nas pakiet dla zakochanych. Będzie się działo. Na lewym brzegu Wisły, w sercu Kociewia, wznosi się zamek w Gniewie. Potężna gotycka twierdza wzniesiona przez Krzyżaków pod koniec XIII wieku. Od ponad 7 stuleci dominuje nad doliną rzeki, będąc świadkiem historii, która wciąż tu żyje. Nie wiem, czy zamki krzyżackie, gotyckie zamki krzyżackie kojarzą Wam się romantycznie, ale spróbujemy Was przekonać, że mogą, ponieważ my na tym tu oto właśnie zamku postanowiliśmy spędzić pakiet dla zakochanych. I cóż takiego wchodzi w taki pakiet? Wchodzi powitalna butelka szampana. Tak jest. Wchodzi obiad-kolacja, nocleg w sali tutaj rycerskiej, w hotelu rycerskim, masaż dla dwojga i wieczorne zwiedzanie, wieczorny spacer po zamku. Także słuchajcie, na razie recenzujemy dla Was szampana, Smacznie. bardzo pyszny. Szczególnie w takich warunkach. Tak. Kiedy jest słoneczko wiosenne na świeci, bardzo przyjemnie jest, więc taka Słuchajcie, sielankowa atmosfera. Jest końcówka marca, więc tak naprawdę no to jeszcze nie jest pogoda bardzo sprzyjająca, ale akurat trafiliśmy i jest cieplutko. Więc na ten moment szampan. Mam nadzieję, że zrecenzujemy też inne atrakcje, a zaraz sobie pójdziemy na basen, także też będzie okazja. Nie wiem, czy może nagrywać, ale spróbujemy chociaż kawałeczek Wam pokazać. Także słuchajcie, od dzisiaj okazuje się, że takie gotyckie, krzyżackie zamczyska mogą być też romantyczne. Kochanie, co Ty na to? Gniew to niewielkie, historyczne miasto w województwie pomorskim, położone malowniczo na skarpie nad Wisłą, u ujścia Wieżycy. Liczy dziś około 6 000 mieszkańców i zachowało dobrze czytelną, średniowieczną strukturę z gotycką zabudową i klimatyczną starówką. Zamek stanowi główny punkt miasta, do którego prowadzi bardzo dobrze oznakowany dojazd. Już z daleka widać, że to właśnie tutaj koncentruje się życie całego kompleksu. Na miejscu czeka rozbudowana, w pełni zautomatyzowana infrastruktura parkingowa, która pozwala bez problemu zaparkować przy każdym z obiektów, zarówno przy zamku głównym, jak i przy hotelach oraz restauracji. Zamek przywitał nas wnętrzem o wyjątkowym charakterze, z jednej strony surowym i loftowym, z drugiej subtelnie nawiązującym do gotyckiej historii tego miejsca. To ciekawe połączenie stylu industrialnego z dawną architekturą tworzy naprawdę niepowtarzalny klimat. Z recepcji, która stanowi serce całego obiektu, rozchodzą się korytarze prowadzące do licznych pomieszczeń. To właśnie stąd można przejść zarówno do pokoi hotelowych, jak i do strefy fitness, a także części wellness i saun, jak również do wielu innych sprytnie zaaranżowanych przestrzeni zamkowych, od kameralnej herbaciarni po niewielki sklepik z lokalnymi akcentami. Z powodów niezależnych od nas zakwaterowano nas w 4-gwiazdkowym hotelu rycerskim, położonym tuż obok zamku głównego. Choć warunki były komfortowe, nie ukrywamy, pojawiła się nutka rozczarowania, bo każdy marzy, by choć jedną noc spędzić w prawdziwym zamku. Sam pokój okazał się przestronny i wygodny, zapewniając prawie wszystko, czego można oczekiwać od 4-gwiazdkowego standardu. Choć trzeba przyznać, że jak na pakiet romantyczny, widok za oknem mógłby być nieco bardziej nastrojowy. Być może dział marketingu mógłby w przyszłości pomyśleć o tym, że do oferty dla zakochanych dobrać również nieco bardziej romantyczną scenerię niż industrialne otoczenie za oknem.
Zanim udaliśmy się do strefy basenowej, Małgorzata postanowiła sprawdzić, co ma do zaoferowania restauracja w hotelu rycerskim i zacząć od małej przyjemności filiżanki kawy. Jak wypadł ten test? Tak na szybko recenzja, bo na lekkiej irytacji. Jeżeli macie taki obiekt naprawdę wysokiej klasy, jeżeli zainwestowano tutaj takie pieniądze, to proszę pamiętajcie też, aby zainwestować w szkolenie personelu, bo to, co się dzieje w tej restauracji, naprawdę troszkę odbiega od tego, co sobie wyobrażamy. Personel bardzo nieuważny, personel właściwie nie zauważający klienta. 3-krotnie poprosiłam o podejście i chciałam coś zamówić i naprawdę zostałam zlekceważona. Do tej pory, a nie wiem, minęło pół godziny od kiedy byłam w tej restauracji, moje brudne szklaneczki jeszcze tutaj stoją, a klientów naprawdę nie ma. Chyba jest w tej chwili tylko jedna rodzina. W związku z czym myślę sobie, że należałoby jednak zainwestować w szkolenie personelu, bo zostawia naprawdę niesmak. Po tej małej dawce narzekania czas na coś przyjemniejszego. Sprawdźmy, jak wygląda strefa basenowa. No basenik bardzo ładny, sympatycznie, A przede wszystkim puściutko. nikogo nie ma, a tam u góry, o, widać, tam są sauny, mokra, sucha, zaraz pójdę zobaczyć jak tam wygląda, ale tutaj całkiem miło, sympatycznie. I słuchajcie, tylko dla nas. Woda 29 stopni, zaraz idziemy do jacuzzi. No, w jacuzzi woda bardzo fajna, gorąca, przyjemnie, myślę, że jakieś 39 stopni, także fajnie, bardzo miło. Nie ma to jak pakiet dla zakochanych. Po relaksie w strefie basenowej przyszedł czas na kolację w ramach naszego pakietu. Wracamy więc do restauracji w hotelu rycerskim. To dobry moment, by sprawdzić, czy uda się odczarować pierwsze wrażenie Małgorzaty. Sama restauracja robi dobre wrażenie. Jest elegancko urządzona, ze smakiem, a serwowane potrawy prezentują się naprawdę apetycznie. W ramach naszego pakietu mieliśmy możliwość zamówienia dań z karty à la carte, natomiast goście korzystający ze standardowej oferty mogą wybierać posiłki w formie bufetu. Już na tym etapie można było odnieść wrażenie, że tym razem będzie lepiej. Zamówiliśmy sobie sałatkę z halloumi. Ja zamówiłem sobie schabowego, a Gośka rybkę. Także zobaczymy, jak to będzie smakowało. Natomiast to, co nas zaskakuje na chwilę obecną, dość długi okres oczekiwania. Oczywiście, jeżeli chodzi o zupy, to nie mogło być inaczej. W moim przypadku zawsze testuję czerninę. No i proszę bardzo, jest czernina. A jeżeli chodzi o Małgorzatę, to żurek. No nie jest kwaśny ani doprawiony. Na drugie danie, tak jak mówiłem, ja sobie wziąłem schabowego i wygląda on tak. O, właśnie taki mój schabowy. A Ja wam Małgorzata- pokażę. Piękny sandacz. No, wygląda zacnie. Naprawdę prezentacja niezła. Drugie danie było smaczne i sycące, ale przed nami jeszcze nocne zwiedzanie, więc na deser po prostu musiało się znaleźć jeszcze trochę miejsca. Po kolacji przyszedł czas na coś wyjątkowego – nocne zwiedzanie zamku. To właśnie wtedy, w zupełnie innej atmosferze, można odkryć jego historię i tajemnice. Naszym przewodnikiem był pan Patryk, który w niespełna 45 minut zabrał nas w podróż przez najciekawsze zakamarki tej potężnej krzyżackiej warowni. Opowiadał o funkcji poszczególnych pomieszczeń, przebudowach zamku i życiu, jakie toczyło się tuż przed wiekami. Zeszliśmy m.in. do sali tortur,
Odwiedziliśmy kaplicę zamkową, poznaliśmy znaczenie grubych murów obronnych i układu całej twierdzy. Nie zabrakło też opowieści z dreszczykiem o duchach, które podobno do dziś strzegą tego miejsca. Trzeba jednak pamiętać, że czas zwiedzania był stosunkowo krótki, a w grupie znajdowały się również dzieci, więc przekaz musiał być odpowiednio dopasowany i przystępny dla wszystkich. W naszym odczuciu zabrakło jednak nieco więcej konkretnych informacji historycznych, szczególnie tych dotyczących dziejów zamku i jego kolejnych właścicieli. Warto przy tym podkreślić zaangażowanie naszego przewodnika. Pan Patryk prowadził zwiedzanie w ramach wolontariatu z wyraźną pasją i chęcią popularyzowania zarówno samego zamku, jak i historii miasta. Wędrując nocami na zamku w Gniewie, spotkaliśmy pana Patryka, który jest tutaj naszym przewodnikiem i który zgodził się nam i państwu opowiedzieć o duchach. No bo jakżeż musi być jakiś duch na zamku i na zamku w Gniewie jest duch. Panie Patryku, co to za duch? Jest tu nie jeden duch, dość sporo ich się tu kręci, aczkolwiek możecie być Państwo bezpieczni, bo nad wszystkimi gośćmi zamkowymi, którzy na sławę i pożytek tego miejsca czynią, a jeśli przyjechaliście tu z dobrymi zamiarami, to na pewno chcecie wesprzeć to miejsce. Mamy tutaj ducha Zygmunta von Ramungen, który kiedyś dobrym gospodarzem był jako komtur tego miejsca i mimo przeciwieństwa organizacji wojny z Polsko-Litewską Unią, na taką wojnę został wyprawiony. Posłusznie poszedł wedle reguł zakonnych na wyprawę. Zginął pod Grunwaldem, ale jak głoszą legendy, jego duch wrócił na ten zamek i dalej tutaj dobrze gospodarzy, więc wszystkich, którzy na sławę i pożytek tego miejsca czynią, pod opiekę ich bierze i ochronę im zapewnia. Ja jestem sceptyczny do tego, żeby wszystko zdradzać przez oko kamery. Myślę, że dość dużo powiedzieliśmy, a jak ktoś chce więcej, to zapraszamy do Gniewu. Doskonały pomysł, słuchajcie, przybywajcie. Pan Patryk i nie tylko będą wam służyli tutaj opowieściami o tym i o innych atrakcjach, które możecie tutaj znaleźć. Pełni nocnych wrażeń udaliśmy się na zasłużony odpoczynek, by kolejnego dnia rozpocząć go od śniadania w naszej restauracji i sprawdzić, jak prezentuje się poranna oferta. I tu bardzo miłe zaskoczenie. Śniadania zachwyciły nas zarówno smakiem, jak i różnorodnością. Na miejscu przygotowywane na świeżo omlety i jajka sadzone, a do tego bogaty wybór nabiału, świeżych warzyw oraz wysokiej jakości wędlin i serów. Syci i z nową energią ruszyliśmy odkrywać zamek za dnia, by zobaczyć, jaką historię opowiada w zupełnie innym świetle. I tu miła niespodzianka. Od samego progu przenosimy się w czasie. Wita nas pan Podkomorzy w historycznym stroju, wprowadzając nas w świat dawnych zwyczajów i zamkowego życia. Zobaczcie, spacerując sobie tutaj po dziedzińcu, na zamku w Gniewie, można spotkać pana Podkomorzego. Panie Podkomorzy, co pan tutaj robi z tą wielką szablą? No sam przód powitam się z tymi, którzy stoją za tym człowiekiem. Znaczy, wy nie widzicie, ale ja was widzę. Za tymi widzami. Oczyma wyobraźni Tak oczywiście. jest. Jam jest z Podkomorzy, Stanisław Kapuściński, wierny sługa Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i cały wasz przyjaciel. Pewnie widzicie moją ranę, którą odniosłem po ostatnim pojedynku, ale muszę wam powiedzieć, że mój przeciwnik wygląda dużo gorzej. Jako się rzekło, jesteśmy w gościnach murach zamku w Gniewie, dopiero co Szwedowi wydartemu. A dokładnie jesteśmy w 1628 roku, kiedy po ataku i obleżeniu przez wielkiego hetmana Stanisława Koniecpolskiego, Tak. jak będzie zdrów pan hetman, Tak jest. możemy radować się swobodą i pięknem tych okolic, które pielęgnujemy, jak widać, jako Podkomorzy. To cały czas czuwam nad tym wszystkim, aby było ładnie. Aby były ładne niewiasty, aby była ładna kamera, a aby było ładnie za nami też. Okej. Panie Podkomorze, ale tak z taką szablą, tak na wrogów, tak? Rozumiem. Oczywiście, tylko i wyłącznie na wrogów. Jeżeli macie jakiegoś prywatnego wroga, szlijcie posła do Do mnie. pana Podkomorzego dziabniemy. Ta szabla ku sprawiedliwości zawsze będzie działała. Z taką zachętą ze strony pana Podkomorzego ruszamy dalej, by odkrywać tajemnice tego niezwykłego miejsca.
Słuchajcie, takiego anioła można spotkać na przykład na dziedzińcu na Zamku w Gniewie. Pani Dorota z chóru z Malborka przyjechała tutaj i okazało się, że akustyka powala. Pani Doroto, nic, tylko koncertować tutaj. Tak jest. Moim marzeniem jest, żeby mój chór tutaj zaśpiewał i może się spełni. Słuchajcie, to trzymamy kciuki. A na razie jeszcze raz, jeszcze 3 nuty od naszego anioła w tak pięknej akustyce. Benedicamus, benedicamus, benedicamus. W nawiązaniu do naszego wczorajszego zwiedzania, gdzie no nie dowiedzieliśmy się zbyt wiele o historii tego zamku, no jakżeż tu nie poopowiadać o historii, jak się jest w takim cudownym gotyckim zamku. Cała historia rozpoczyna się od Sambora II z rodu Sobiesławiców, który to bardzo wojował ze swoim bratankiem. Ach, tam się zresztą wszyscy ze wszystkimi bili. Do pomocy przeciwko swojej rodzinie zawezwał krzyżaków. Oni mu pomogli, ale jak to zazwyczaj z krzyżakami bywa, czyli z zakonem Najświętszej Maryi Panny domu niemieckiego, no nie zrobili tego za darmo. Po wielu perturbacjach on przekazał im w podziękowaniu za zasługi właśnie ziemię gniewkowską. Zostało to potwierdzone na zajeździe w Miliczu i datujemy tak naprawdę prawdopodobnie od 1290 roku, bo wówczas tutaj rozpoczęła się budowa właśnie tego zamku. Zamku na planie czworoboku, i to jest takie dosyć charakterystyczne, o bardzo regularnych kształtach, czyli jeden bok to jest dokładnie 47 metrów. Cóż się wówczas działo? No, wówczas na lewym brzegu Wisły była to bardzo poważna twierdza, która broniła przeprawy do Gdańska i jednocześnie oczywiście podporządkowywała sobie tutaj wszystkie okoliczne tereny i wioski. Również po bitwie pod Grunwaldem na krótko ten zamek przeszedł we władanie polskie, ale niestety na krótko, bo ponownie powrócił po pokoju toruńskim w ręce krzyżackie. I tak oto mamy pierwszy etap życia zamku, czyli okres zakonno-krzyżacki. Rozpoczynamy drugi etap życia zamku, czyli czasy Rzeczpospolitej, Złoty Wiek i Sobiescy. Po wojnie 13-letniej na mocy postanowień drugiego traktatu toruńskiego zamek Gniew, jak i oczywiście cała ziemia gniewkowska przypadł Rzeczpospolitom, czyli Prusom Królewskim. Rozpoczyna się Złoty Wiek życia zamku i zresztą dla tych ziem również, ponieważ była to siedziba starostów, władali nią potężne rody, czyli Radziwiłłowie, Zamojscy, no i przede wszystkim również Sobieski. Jan Sobieski, wówczas jeszcze oczywiście nie Jan III Sobieski. Został tutaj starostą tych ziem w 1667 roku. Wybudował dom dla swojej żony Marysieńki, chociaż podobno nigdy w nim nie przebywała. Nastąpił niesamowity rozkwit i tak naprawdę czasy tego rozkwitu przypadały właśnie na czasy Jana Sobieskiego, ponieważ potem, no cóż, tak jak i cała Rzeczpospolita, zaczęło brakować pieniędzy na rozwój, zaczęło brakować pieniędzy na podtrzymanie tych murów. No i ten okres skończył się w 1772 roku. Kończy się złoty czas dla tego zamku, jak i dla całej Rzeczpospolitej, ponieważ jest to data pierwszego rozbioru Polski. Po pierwszym rozbiorze Polski zamek wpada w ręce pruskie. No i to jest znowu bardzo zły czas dla zamku. Dlaczego? Dlatego, że władze pruskie traktują zamek bardzo bez sentymentu. Wyburzają ścianki działowe, robią tutaj magazyny, robią tutaj spichlerze. No takie naprawdę bardzo gospodarcze znaczenie przejmuje wówczas zamek. W XIX wieku troszeczkę na fali takiego romantyzmu, takiej romantycznej odbudowy próbowano coś tutaj zrobić, wskrzesić jakby funkcję. Natomiast spowodowało to tylko tyle, że zabezpieczono zamek przed dalszą no, taką degrengoladą tutaj, która się działa. I co? I dochodzimy do czasów po I wojnie światowej. Rozpoczyna się wielka odbudowa.
Po I wojnie światowej zamek powraca do macierzy, czyli do Rzeczpospolitej. I naprawdę byłoby cudownie, gdyby nie właśnie to wydarzenie, które tutaj widzicie. Czyli w 1921 roku ogień strawił praktycznie cały zamek. Naprawdę nie było co zbierać. Te historie zresztą możecie posłuchać w kontekście ducha, który się tutaj pojawił, jak pamiętacie tę opowieść. Cóż się dzieje potem? Próby odbudowy, oczywiście przerwane przez II wojnę światową. W czasie II wojny światowej Niemcy wykorzystują zamek jako takie miejsce przesiedlenia i izolacji i więzienia dla Polaków z tych terenów. No i wracamy w 1945, wraca Polska na te tereny i zamek niszczeje tak naprawdę do 1968 roku i do grupy pasjonatów, którzy postanawiają zamek restaurować, postanawiają wykorzystywać go do propagowania kultury rycerskiej i małymi kroczkami jest on zagospodarowywany na takie właśnie cele kulturalne, turystyczne, a w tej chwili. A dzisiaj właścicielem całego tego zamku jest grupa Polmlek. Możemy to stwierdzić na przykład na śniadanku, gdzie jest dosyć duża ekspozycja właśnie na twarożki i serki Polmlek. No bo dlaczegoż by nie? A to, co widzicie, to właśnie miejsce, gdzie odbywają się różne atrakcje, różne turnieje rycerskie, różne aranżowane widowiska, ponieważ hotel i Zamek w Gniew to nie tylko miejsce do zwiedzania, ale również właśnie miejsce wydarzeń kulturalnych związanych z szeroko pojętą kulturą rycerską. Zakwaterowanie na Zamku Książ, możecie mieć wielorakie. Może być na przykład Pałac Marysieńki. Zobaczcie za mną. Może być na przykład Pałac Rycerski. To tam, gdzie myśmy spali. Można również spać na zamku. Do wyboru, do koloru różnią się oczywiście nieco standardem, jak i ceną. No i przede wszystkim klimatem. Mi troszeczkę żal, że nie byliśmy na zamku. Po tej dawce historii przyszedł czas na coś dla ciała. W ramach naszego pakietu czekała na nas wizyta w spa i masaż dla dwojga, na który udaliśmy się z niemałą przyjemnością. W ramach pakietu mamy oczywiście masażyk, także zaraz zobaczymy. Małgorzata już leży. Zaraz przyjdzie tutaj ktoś i będzie nam robił cuda. Dobiegł końca nasz romantyczny pobyt na Zamku w Gniewie. No i czas na krótkie podsumowanie. To podsumuj, kochanie, podsumuj. Okej, więc spróbujmy po kolei. Jeżeli chodzi o zakwaterowanie, bardzo fajny hotel, piękny z zewnątrz. Moim zdaniem naprawdę robiący wrażenie. Żałujemy troszeczkę, że nie mogliśmy spać na samym zamku, bo zamek robi po prostu robotę i pewnie każdego marzeniem jest, jak przyjeżdża na zamek, żeby w nim spać. Natomiast było to częściowo niezależne od nas, więc mieliśmy zakwaterowanie w budynku obok, nie mniej miłym, sympatycznym, natomiast uwagi były. Jakie? Słuchajcie, w ciągu całego pobytu uważamy, że naprawdę brakuje drobnej kropki nad i, żeby uznać ten pobyt za zachwycający, że wszędzie były pewne niedociągnięcia, na przykład w hotelu, jakby w łazience, takie niedopracowanie, powiem. Albo, ja bym to określił inaczej, po prostu brak fachowej ręki przy wykończeniu i to znacząco tutaj widać, jeżeli chodzi o hotel czterogwiazdkowy, bo przypominam, że w takim jesteśmy. Może dobry menadżer powinien od czasu do czasu po prostu przejść, spisać uwagi i byłoby lepiej. Kolejna rzecz to jest restauracja, która, tak jak widzieliście, jest fajna, ładna, stylowo zrobiona, naprawdę przyjemnie się tam spędza czas i tu znowu czegoś brakuje, a mianowicie? A mianowicie uważam, że jest za mało personelu i personel jest nieprzeszkolony, personel jest mało uważny na potrzeby klientów.
nie doczekałam się obsługi. Jeżeli obsługa była, to była... No, bardzo długo oczekiwaliśmy w czasie obiadu, kolacji na potrawy. Naprawdę bardzo, bardzo długo. Ale na przykład śniadania zachwycające, więc baza jest. No znowu, brakuje kropeczki nad i, żebyśmy nie marudzili. No ten personel rzeczywiście też, taka kwestia, że jak chcieliśmy zająć stolik, no to jeden, drugi, trzeci był brudny, nieposprzątany, widać, że było ktoś tam siedział, więc myślę, że było na tyle czasu, żeby to posprzątać, ale okej. Kolejna rzecz to jest wieczorny spacer z naszym przemiłym przewodnikiem. No i tutaj też nam czegoś zabrakło. Słuchajcie, jesteśmy po nocnym zwiedzaniu Zamku Książ, który nas zachwycił, było fantastycznie, bawiliśmy się świetnie. Zresztą wkleimy Wam link, możecie zobaczyć nasze wrażenia właśnie z pobytu na Zamku Książ. Może jesteśmy rozbestwieni, oczekiwaliśmy czegoś podobnego. No skoro już zwiedzamy salę tortur, no to chciałoby się, nie wiem, jakiś mały performance, żeby ktoś nas przestraszył. Może chociażby nawet światło i dźwięk, tak? No nie wymagamy, bo rozumiemy, że no, aktorzy czy też studenci przebrani za potwory są drodzy, natomiast naprawdę można by to było zorganizować bardziej. No jesteśmy już w XXI wieku, jesteśmy w przedstawieniach imersyjnych, no, a tutaj po prostu pan, który mówi sympatycznie i dostosowuje przekaz do najmłodszych uczestników. My to oczywiście rozumiemy, natomiast... Zabrakło mięsa, czyli zabrakło historii, czyli po co tu tutaj przychodzimy. Chcemy się dowiedzieć czegoś więcej o tym miejscu. To, że takie spacery odbywają się dla dzieci, to super, natomiast rzeczywiście te grupy można by było zróżnicować, można by było zorganizować taki spacer dla dorosłych. Naprawdę chętnie byśmy za to zapłacili, bo jakby jesteśmy otwarci na to. Wydaje mi się, że potencjał tego zamku nie został wykorzystany właśnie pod tym kątem. Można tutaj jeszcze coś fajnego wymyśleć. A jeżeli chodzi o wellness i spa, no to basen bardzo fajny, moim zdaniem fajne też sałenki, więc jakby tutaj się w ogóle nie czepiam. Masaż mieliśmy i my, i nasza latorośl, natomiast to też powiedziałbym masaż na poziomie takim basic, o tak bym to określił. Bardzo dobrze to określiłeś, kochanie. Nie określiłabym tego lepiej. Także to są nasze wrażenia. Mam nadzieję, że będziecie się z nami również dzielili swoimi doświadczeniami. Jeżeli tak, zostawcie komentarze. A ja poproszę w komentarzach, gdzie jeszcze możemy takie jakieś sympatyczne nocne zwiedzanie przeżyć. Jeżeli wiecie, gdzie jeszcze, no liczyliśmy troszeczkę na ten zamek Gniew, nie udało się, ale jeżeli wiecie, że gdzieś jeszcze w kraju są jakieś fantastyczne takie nocne spektakle, bo chyba nam brakuje jakiejś białej damy, także dajcie znać, naprawdę przyjedziemy, zrecenzujemy, sfilmujemy, zobaczycie to u nas. I pamiętajcie, co czwartek nowy odcinek, łapka w górę, jeśli się podobało, a jeśli się nie podobało, to napiszcie, dlaczego się nie podobało. Będziemy lepsi, będziemy się lepsi. starać, naprawdę. Zapraszamy do następnego odcinka. Trzymajcie się, hej! Pa!